Witam. W imieniu firmy Wix Automation zapraszam do zapoznania się z filmem szkoleniowym Konfiguracja pliku SCU. Zostaną tutaj przedstawione podstawy niezbędne przy pracy z plikiem konfiguracyjnym. Niektóre kroki konfiguracji różnią się kilkoma szczegółami, w zależności czy konfiguruje się węzeł samodzielny, serwer bądź węzeł klienta. Poszczególne różnice będą wspomniane w czasie procesu konfiguracji. Aby rozpocząć pracę z plikiem konfiguracyjnym, należy uruchomić okno startowe programu Proficy iFix. Domyślnie po instalacji jego ikona znajduje się na pulpicie. Na ekranie okna startowego należy wybrać, który plik SCU będzie konfigurowany. Tak jak w przypadku uruchamiania projektu, należy wybrać lokalizację pliku oraz wpisać odpowiednią nazwę projektu. Następnie można przejść do narzędzia konfiguracji systemu. Jeżeli nazwa węzła po otwarciu pliku konfiguracyjnego nie zgadza się z węzłem, który ma być konfigurowany, należy rozpocząć pracę od zdefiniowania poprawnego węzła. Można to zrobić w ustawieniach lokalnej konfiguracji startowej. Po upewnieniu się, że pracuje się na odpowiednim pliku, można zapisać ustawienia, wskazując jednocześnie na poprawny plik konfiguracyjny. Pierwszą rzeczą, którą należy skonfigurować, to jakim typem węzła będzie system iFix. Określa się to w oknie konfiguracji SCADA. Węzeł będący serwerem gromadzącym dane powinien mieć odblokowaną obsługę SCADA, jak również wskazaną bazę danych. Można również wprowadzić nową nazwę dla bazy danych. Dodatkowo należy określić, które drivery wejścia-wyjścia będą używane do pozyskiwania danych. Dla danych symulacyjnych można wykorzystać driver sim. Zapisać aktualne ustawienia przyciskiem OK. Jeżeli wpisano nową nazwę dla bazy danych, pojawi się informacja, że jej plik aktualnie nie istnieje. Należy potwierdzić użycie tej nazwy przyciskiem tak. Następnym krokiem jest konfiguracja sieciowości. Dla węzła będącego serwerem udostępniającym swoje dane węzłom klienckim należy zaznaczyć sieć TCP/IP. Jeżeli byłby to węzeł kliencki, należało podać by nazwę serwera, z którego czerpano by dane. Ostatnim krokiem jest ustalenie, jakie funkcje iFixa będą włączane wraz ze startem systemu Proficy iFix. Ustawienia te znajdują się w konfiguracji zadań. Jeżeli aplikacja będzie dopiero tworzona, a nie tylko uruchamiana do rozruchu, warto mieć skonfigurowane zadanie Workspace. Można tutaj dodać później dodatkowe zadania, takie jak kolektor historiana bądź serwer uruchamiany w tle. Należy również pamiętać o poprawnych ustawieniach atrybutów uruchamianego zadania, np. w tle. Zadanie można dodać przyciskiem Dodaj, a następnie zatwierdzić przyciskiem OK. Zadania usuwa się przyciskiem Usuń. Wszystkie wprowadzone dotąd ustawienia należy zapisać. Po odpowiedniej konfiguracji można zamknąć okno SCU. Można sprawdzić, czy nowo tworzony projekt uruchamia się ze skonfigurowanym plikiem SCU. Dziękuję za uwagę i zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz polubienia naszego profilu na Facebooku.